jest jedna z najbardziej ekstremalnych nagrywek, jakie robiłem w swoim życiu, naprawdę. Potwornie wieje, jest zimno, śnieg z deszczem pada, a oni wchodzą... Polskie Morze, Władysławowo, grudzień, surfing. Dzisiejszy materiał powstaje we współpracy z Accenture, która to firma od lat pomaga swoim klientom pozostać na fali technologicznych zmian w zakresie szeroko pojętej strategii, transformacji i cyfrowych rozwiązań dla biznesu. Accenture właśnie otwiera w Gdańsku swoje nowe biuro, więc temat fal jest tutaj nieprzypadkowy. Zobaczymy dzisiaj surfing w wydaniu zimowym. Zapraszam Was na Wave of Change. Co się dzieje? Gdzie my jedziemy? Nie jestem, obudziłem się właśnie w jakimś samochodzie. Jedziemy do Władysławowa posurfować. Są z nami najwspanialsi polscy surferzy w postaci Karoliny Wolińskiej, mistrzyni Polski, w postaci Kuby Kuzi, który jest za fajerą właśnie. Wicemistrz Polski aktualny z zeszłego roku, mistrz Polski. Jest z nami wspaniały operator kamery Daniel Dmytrów. Jest z nami drugi operator Maciek. Tak jest. Jest Krzysiu i naprzeciwko Krzysia drugi Krzysiu. Moja skromna osoba, fotograf i surfer również. Ten taki zimowy surfing na Bałtyku, to skąd taki pomysł? Chyba to nawet nie było pomysłu, to po prostu się działa. Jak się coś robi, to trzeba robić całym sobą i nieważne, co miał warunki. Ja akurat, czy chłopaki też mają tutaj swoje życie poukładane, pracę, no a jednak gdzieś tam chcemy surfować codziennie. Ten sezon zimowy u nas jest dość długi, nie? Bo jeszcze w czerwcu jest zimna woda, że jeszcze pływamy często w zimowych systemach. Taka długa przerwa bez pływania, no to byłoby słabe. Dlatego robimy wszystko, żeby pływać cały rok. Jak pokazujemy te materiały, które nagrywamy ludziom, to się staje coraz bardziej popularne. Więcej osób chce spróbować. Kiedyś na spotach można było spotkać tych samych kumpli, 5-6 osób, a w tej chwili czasami 100-120 osób, tak, w sezonie. Oj, tutaj coś zaczyna wiatr, patrzcie, mi się wydaje, że... Zaczyna wiatr? Tak. Teraz właśnie wykrakaliśmy go. Teraz zaczęło się, słyszałeś? O, wykrakaliśmy! Na zawołanie Bałtyk słucha. To wokół takiego zimnego surfowania jest jakaś taka inna subkultura? Jakieś takie zimowe świry? Są zimowe świry, ale tak naprawdę pianki coraz lepsze, więc te granice są przesuwane dość mocno i ludzi też jest chętnych coraz więcej. Nie? Zaczęliśmy pływać na Bałtyku zimą. To był moment, gdzie tych pianek dobrych nie było jeszcze i zamawialiśmy pianki, pamiętam, z UK. To wtedy wszystko szło w grubość. Ludzie już jak takie ludziki Michelin, kurde, chodzili. Pianka 7-8 mm z jakimś jeszcze misiem pod spodem. Byli tacy, co zakładali dwie pianki. Kupiłam sobie rękawice 5-palczaste, takie nie wiem, chyba z 5 mm. Jak ja je założyłam, to ja po prostu miałam takie dłonie wielkie. Ja musiałam tak padlować, bo się nie dało przez tą grubość neoprenu jakby złączyć palców. No teraz już mam takie rękawice trójpalczaste, takie kraby. No i one są super. Pierwsze zakupy zimowe to tak trzeba było wyczuć, co ma sens u nas na Bałtyku, a co nie. To. Kaś, pelikan. Jak jeszcze te pianki nie były takie doskonałe i rękawice, to sobie owijałam wszystkie miejsca duct tape'em, żeby mi się woda nie dolewała do środka. A później jak wychodziłam, miałam takie skostniałe dłonie, to w ogóle nie byłam w stanie tego zdjąć, odczepić.
Jaka najzimniejsza woda jest taka, że jest sens? Mieliśmy zawody zimowe Onila i wtedy chłopaki nam zmierzyli temperaturę wody i to było 0,8 stopnia. Więc ta woda już miała taką konsystencję lekko zlodzoną. Ale były też takie dni, że nawet Krzysiu porobił jakieś takie foty, że ta woda była po prostu jak sorbet, taka, że robiła się fala, taka slushy w ogóle. W Sobieszewie był taki warun, że normalnie takie kry pływały. To było trochę takie niebezpieczne, bo jak jednak ta fala się gdzieś tam załamuje, ta kra gdzieś tam jest w stanie wielkości laptopa. uderzyć. Ciekawe doznania. Ja na przykład kiedyś się poparzyłem zimą na surfingu. Był patent, że bierzesz sobie w termos ciepłą wodę, jak ci już jest naprawdę zimno w kończyny, a wiadomo, z kończyn najbardziej ucieka, no to wychodzisz na brzeg, zdejmujesz rękawiczki czy buty, nalewasz sobie ciepłej wody, wylewasz ją, wkładasz do takiego ciepełka i od nowa masz zabawę. Ja pamiętam, że ta woda była troszeczkę za gorąca. Włożyłem nogę, a tam są my na miejscu. Jest! Jest dobrze czy nie? Jest jak zawsze. Dobrze. Dawno nie widziałem, żeby aż tak daleko chciała małe fale wyładować. Tam, stary, zobacz. Jakiś bank się nawet zrobił, nie? A fala wejdzie albo nie wejdzie, masz 50-50. Kogoś by tam wysłał. Ale nikt w sumie nie, nikt poza mną nie wie, gdzie to jest. Oglądałeś Gwiazdo? Coś tam oglądałem parę, no ale nie całe. To jest taka rodzina, co ma wszystkie takie włosy jak ty. Tak? Targaryeni. No. Tak? No. Tak, władcy smoku. Ty wyglądasz właśnie. Polski Marines! Ostro, nie? To już są takie warunki z bardziej wymagających. Już raczej na większy pierdolnik ciężko trafić. Tu jest sztormowo, ale przy samym porcie jest fala, po której da się surfować. Rodzi się pytanie, po co? Żeby zapomnieć o świecie i połączyć się z Bałtykiem. Mieć trochę fanu na falach jeszcze. Dałoby się zrobić jakiś dobry manewr. Kto to wymyślił w ogóle? Klasyczny bałtycki wpierdziel. Jakby to jest wpisane troszeczkę w tą naszą tutaj działalność. No ale dają radę. Fale są, coś tam łapią. Wow! O nie. Idzie Kuba, piece! Ja czuję, że ja bardziej tu walczę niż oni na tej wodzie, nie? Zamarzła ci twarz. Palce również, ale co zrobię, nie? Ale mam parę fajnych, no. To są tak trudne zdjęcia. Dlaczego? Bo jest zimno. O, dobra.
To jest takie właśnie jak robienie zdjęć ptaków albo jakichś pingwinów czy coś, że trzeba tak fok, bo to jest problem jeszcze, że nie widać kto jest kto, nie? Że... Bo jakimś cudem są więcej niż 2 Tak, osoby. no nie no, wypłynęły 2 osoby, ale teraz już jest 7. Przy trudnych warunkach tak się dzieje, nie? Dzieli ich na pół. Pozdrawiam Radwańskiego. Fajnie? Za duży wiatr, ale ogólnie fala fajna. A ciepło? Ciepło. Z jednego manewru jestem zadowolony. Duże są te fale. 2-3 metry mają spokojnie, ale ciepło. Jesteś pojem? Trochę tak. Można poczuć żywioł przy takim sztormie. Ekstremalnie. Jeden lejbek. Widziałeś tego lejbaka? Kurczę, leżałeś normalnie. Leżałem i aż sam się zdziwiłem i mówię, wróciła do mnie ta deska i claim był. Lejbek dobry, nie? O, Karolina wychodzi. No nie był to wymarzony warun, ale i tak było. Ciepło? Tak naprawdę na plaży jest zimniej niż w wodzie. Muszę się cieszę, jak mogę wejść do wody i poćwiczyć. To były bardzo trudne warunki, więc w ogóle fajnie, że udało się coś połapać. Jak na Polskę to jestem pro, jak na świat to tak powiedzmy. Mam taki europejski poziom. O, teraz zmiana spotu. Może coś z tego będzie, jak nie, no to trudno. A to jest jakiś tajemniczy spot? Tak, trochę tajemniczy, ale na tyle odległy i wymagający, że... Teraz dopiero się zimno robi. Kobiet surfujących w Polsce jest dużo. Coraz więcej, ale tak surfujących zimą to tak nie za dużo. Może do 10 dziewczyn tak spotykam na spotach czasami. Chciałabym pływać jak najczęściej. No niestety ten sezon zimowy jest długi, bo w zasadzie od początku listopada do praktycznie czerwca jest zimna woda, więc trzeba mieć grubą piankę, kaptur, rękawice. Co roku się wydłużał ten sezon letni, aż w końcu zaczęłam pływać zimą. No i stwierdziłam, że to nie jest takie bardzo hardkorowe. Jak zaczynałam pływać na surfingu, to często pływałam sama. Wyobraź sobie, stoisz na takiej plaży, patrzysz na wodę i tak kurczę, wchodzić, nie wchodzić. A nie myślałeś, żeby przeprowadzić się do jakiegoś cieplejszego miejsca? Wiadomo, że myślałam i nadal mam taki plan, natomiast no, na chwilę obecną jeszcze mam tutaj pracę i to jest taka firma rodzinna, więc jakby to mnie tutaj trzyma najbardziej. Myślę o Portugalii, bo jest to na tyle blisko, że można samochodem pojechać. Portugalia, Francja, Hiszpania to są miejsca, gdzie fale są bardzo często i są super jakości. No ja wrażenia z dronowania 1,5 godziny mieć palce na takim tym. No walczyłem, nie? Ale jest ciężko. Ciężko, w takich co? warunkach. To nie wolno latać w takim wietrze, nie? Nie wolno, ale da Nie się. wolno. Zimno jest? Zimno czy ciepło? Kurde, no macie ekstremalne te zajawki. Ale to nie zawsze tak wygląda, nie? Nie, przeważnie jest pięknie słonecznie i pływamy w shortach. Nie, dzisiaj to już było naprawdę ekstremalnie. Wiatr od morza i tylko dlatego. Fala rozmiar miała, gdyby wiało od brzegu, to by była poukładana, nie? Mi się wydaje, że tam coś może być, bo już na wieczór miał rosnąć ten swell, nie? Ale nie było mi w sumie zimno. A na desce jak stałeś? Nie, to jest... Nic się nie czuję.
Wojtka. Cieszysz się? Chodzisz? Ja nie. Ostatnie falki przed zachodem. Na głęboką wodę od razu. Zimą i w nocy, stary, nie? Także masz taki warun idealny. Idealnie, żeby się pouczyć. Jak tam, cieplutko? O, teraz cieplutko, to jest dobrze. Ale Co się słyszałam, teraz że piękna wydarzy? falka tutaj. Co robisz? Wiesz co, to jest wosk, tak żeby się nie ślizgać na desce. Przygotowujemy tutaj Krzysiowi strzałę. Ej, sexy. Co tam, ziomy? To Fala co? jest podwiewana elegancko pod wiatr i takie równiutkie wchodzą. Zupełnie co innego niż tam, nie? Ładnie. No, Typowy grudzień w Polsce. Ktoś ci powiedział, że się nie da? Musisz podążać za marzeniami. Ty widziałeś tą falę? Mega, co to było? Ale nie ma opcji, Krzył, że wchodzisz. Nie ma szans, jest za mocny prąd. Tak? W błąd możesz iść do... Okej. Rozumiesz, on nie będzie pływał Nie ma opcji, nie wchodzi do wody, nie ma żadnej opcji. Jest za niebezpiecznie, jest bardzo silny prąd wystający w morze, cokolwiek się stanie, nie uratuje cię, nie wchodzisz, nie ma opcji. No dobra, Ale wyglądasz dobrze. no przynajmniej się przebrałem. Już się robi ciemno, zbyt duże niebezpieczeństwo. Nie wiem dlaczego oni zakładają, że ty byś o tej desce stanąć. Jak ja się uczyłem stery surfingu, to przez pierwsze 1,5 godziny mnie gości nauczył na piasku, jak wstawać na tej pozycji, tej techniki. Pingwinek? Jaki był pingwinek? Teraz to już nie chcę surfować. Straszny prąd, co? No, trochę cię zniosło. Widziałeś jak mnie zniosło? Co? Ale są dobre fale, ale przydałby się skuter wodny. Zbieramy sponsora na skuter wodny, wtedy każda moja. Ja tutaj łapałem falę, to przysięgam, przepłynąłem z 300 metrów, nie? Jak tam? Dobre fale, nie były? Gratuluję pierwszego pływania. Jednak nie ma rzeczy niemożliwych. No to Kuba, jak oceniasz pierwsze pływanie Krzysia? Bezpiecznie było. Co wy tam we dwóch robiliście? Przebieraliśmy się, proszę tutaj. Dziękuję bardzo Accenture za pomoc w realizacji tego materiału. Accenture rekrutuje w Gdańsku. Jeśli chcecie dołączyć do ich nowego zespołu, to sprawdźcie sobie link w opisie. Może to coś dla Was.